Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będę Wam przedstawiać książki, które przeczytałam w lutym. Myślałam, że przeczytam tylko 2 książki, tak naprawdę przeczytałam ich 5. Jestem w szoku, tak naprawdę, że tyle się udało przeczytać. No i pokażę jeszcze 3 nowości, które się pojawiły, jako że w marcu planuję nie kupować żadnych nowych książek, takie mam postanowienie, dlatego od razu połączę te 2 filmy. Więc zacznijmy od książek, które przeczytałam. Pierwsza książka, ja jej wstawię zdjęcie, bo mam ją w e-booku. Jest to książka I've Read Medley. Książka jest to jest romans o dziewczynie, która ma pewien kompleks i nie chce go nikomu pokazywać, ponieważ od dziecka jest uczona tego przez rodziców, że ona nie powinna tego pokazywać światu, powinna to ukrywać. No i poznaje właściciela klubu, który się w niej od razu zakochuje i próbuje ją zdobyć, natomiast ona nie chce. Jako że to jest romans, to możemy się domyślić, że w końcu jemu się to udaje, natomiast w jaki sposób tego już nie zdradzę. No i w zasadzie ona ma swoje problemy, on ma swoje problemy i nie mogą się dogadać na początku. Później jak już dowiadujemy się wszystkiego i oni między sobą objaśniają te wszystkie tajemnice, dzieje się rzecz taka, że mamy tą miłość. Trochę zdradziłam, natomiast jest to romans, jest to druga część trylogii. Przede mną jeszcze 3. część, natomiast nie wiem kiedy do niej siądę, ponieważ mam ambitne plany na marzec. No i tam niestety nie ma tej książki. Druga, może po kolei, ja tu mam zapisane, więc zerknę. Druga książka w kolejce jest to chyba jak na razie jedna z moich ulubionych książek, czyli Gentleman w Moskwie. Historia hrabiego Rostowa. Mówiłam o niej już wiele razy, więc zapewne wiecie. Nie wiem, czy mam o niej mówić więcej. Natomiast historia hrabiego Rostowa, który zostaje zesłany, jeśli można tak to powiedzieć, z życia w luksusowym apartamencie do klitki na poddaszu. I w zasadzie od momentu wyroku jesteśmy z panem hrabią cały czas i nawet dużo cytatów sobie pozaznaczam, które mi się spodobały, a nie robię tego często. Więc uważam, że książka bardzo dobra, świetnie trzyma czytelnika w napięciu, bo w zasadzie cały czas nie wiemy, co się dalej wydarzy. Cudowna historia, cudowny główny bohater, cudownie pokazani może bardziej bohaterowie poboczni, którzy w zasadzie odgrywają ważną rolę w życiu hrabiego. Dałam tej książce mocne 5/5 i mam ochotę ją jeszcze raz przeczytać, natomiast nie teraz, tylko później. Kolejna po kolei książka to jest moja znienawidzona droga Cormaca McCarthy'ego. Książka kompletnie do mnie nie przemówiła, ale o tym jest cały poprzedni film, więc nie będę się rozdrabniać. Natomiast mamy tutaj podróż ojca z synem przez zniszczony świat. No i w zasadzie jest to kilka miesięcy albo i lat, bo nie wiemy ile, tej wędrówki do celu. Oni cały czas idą w jednym celu, natomiast tak naprawdę chyba ojciec nie do końca wie, po co idą tam, gdzie idą. Także tej książki ja nie polecam, natomiast wiem, że jest to klasyk, więc jeżeli ktoś się chce zapoznać z nią, to zapraszam. Kolejna troszkę będzie się trząskać, przepraszam, ale mam tu taki stolik, no i przy każdym moim ruchu on się rusza. Kolejna, 4. już książka to jest książka wydawnictwa Bija. Książka napisana na Wattpadzie, czyli w tym programie, w którym można pisać swoje własne opowieści. Książka She's With Me, razem wbrew światu. Podobała mi się ta książka. Myślałam, że będzie gorsza. Natomiast dobra rozrywka. Mamy tutaj Amelię. Cały czas zapominam jej imienia. Mamy tutaj Amelię, która bierze udział
bo to będzie za duże zdradzenie fabuły. Mamy tutaj Amelię, która skrywa pewną tajemnicę. No i ona stara się nie zwracać na siebie uwagi, stara się żyć na uboczu, być na uboczu, ponieważ są pewne wydarzenia, których nie chce, żeby powtórzyła. Mieszka tylko z mamą, no i one bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania właśnie ze względu na tę sytuację, która cały czas jest wokół Amelii. No i ona poznaje, ja w ogóle zapominam imion bohaterów często, i ona poznaje w szkole Aidena, z którym na początku się nie lubi, na początku uważa go za buca, natomiast z czasem on do niej przemawia bardziej i ona się mu bardziej podoba, on jej się podoba. No i on też skrywa pewne tajemnice, o których wie tylko jego najbliższe otoczenie. To jest 5 osób, może mniej. Natomiast los ich łączy ze sobą. No i mamy ciekawą przygodę. Natomiast jest to część chyba jakiejś serii. Albo duologia, albo trylogia, albo seria, w ogóle więcej książek. Na razie jest to tom pierwszy i czekam na kolejny, ponieważ wydarzenia w tej książce zakończyły się tak, że mam ochotę przeczytać tą kolejną część. Młodzieżówka, natomiast dobrze się bawiłam. No i ostatnia już książka, którą przeczytałam w lutym. Jest to książka rosyjskiej autorki kryminałów Darii Doncowej. Ja mam tutaj wydanie jakby 2 książek w jednej, ale przeczytałam tylko jedną, czyli Starucha Christie oddychает. Przetłumaczyć to mogę, że staruszka Christie odpoczywa. To jest kryminał, tylko że to nie jest taki poważny kryminał, tylko bardziej ironiczny kryminał. Mamy tutaj Tatianę, która jest dość pulchną osobą i cały czas ktoś jej robi jakieś przytyki a propos wagi. Ona jest młodą wdową, niedawno straciła męża, no i jej najlepszą przyjaciółką jest Eti, czyli mama właśnie tego jej męża. No i pewnym splotem wydarzeń ona dostaje pracę w agencji detektywistycznej i zaczyna prowadzić śledztwo z pewnym staruszkiem Gri. Bardzo ciekawa, bardzo śmieszna książka w zasadzie, ale cały czas trzyma w napięciu. Już chyba czytając ją 3 albo 4 razy myślałam, że zakończenie będzie, to już wiadomo, takie będzie zakończenie. Natomiast nie, cały czas książka trzyma w napięciu. Fajna rozrywka na wieczór do przeczytania. Także przede mną jeszcze druga część jakby tej książki. Może nie druga część, natomiast druga książka Darii Doncowej, ale z tej samej serii, ponieważ Daria Doncowa pisze książki, no nie zrozumiecie, ale pisze książki właśnie w takich seriach i mamy tutaj serię o Tatianie właśnie Sergiejewnej, więc jestem ciekawa dalszych przygodów pani Tatiany. Także w zasadzie 4 książki fizyczne i 1 właśnie na e-booku, wkleję, które przeczytałam właśnie w lutym. No i takie nowości, które chciałabym wam pokazać, to są książki 2 z Empiku, które znalazłam na takiej wyprzedaży i 1 właśnie po rosyjsku. Zacznę od tej po rosyjsku. Jest to książka Jamesa Rollinsa. Fantastyka. Skojarzyło mi się po opisie, że jest to bardzo podobna fabuła, w sensie nie identyczna, ale podobna i klimat jak w książce Głuchowskiego Czas zmierzchu. Więc chcę przeczytać. Mamy tutaj podwodny świat bodajże. To tak, mamy zaćmienie słońca, które powinno przejść tego samego dnia właśnie. Jeszcze raz. Mamy tutaj zaćmienie słońca, które powinno przejść rano. Natomiast to zaćmienie powoduje pewne wydarzenia, gdzie
ludzie muszą walczyć o przetrwanie. Jestem ciekawa tej książki, więc na pewno niedługo ją przeczytam. Natomiast przeraża mnie jej objętość, bo książka ma 600 stron ponad, 669, więc jest to dosyć duży klocek i jest jeszcze po rosyjsku, a ja rosyjskie książki czytam wolniej, więc boję się trochę, natomiast planuję przeczytać niedługo. Kolejna książka to jest pierwszy tom cyklu demonicznego Petera Bretta, czyli Malowany człowiek. Ja słyszałam bardzo dobre opinie o tej książce, natomiast w zasadzie nie wiem, o czym jest. Wiem, że jest fantastyczny, jest to gatunek fantastyki. Na pewno przeczytam. Też klocek. Natomiast ona była za 35 zł w Empiku i stwierdziłam, że muszę ją mieć, ponieważ chciałam zacząć ten cykl, a jakoś w e-booku nie mogę zacząć nigdy cyklu. Muszę mieć pierwszy tom chociaż książki, ale podejrzewam, że to wydanie będę jednak zbierać fizyczne, bo jest przepiękne. Ona była na przecenie, ponieważ ma tutaj, ja sobie zakleiłam, ale ma tutaj taki defekt. No i mam jeszcze trzecią książkę, którą już czytam i w zasadzie kończę, więc będzie to pierwsza książka marcowa. Kosmiczne rozterki Neila deGrasse Tysona. Książka popularno-naukowa o kosmosie, o tym, jak to wygląda w kosmosie, jak funkcjonuje. No i bardzo ciekawa jest. Ja już ją w zasadzie kończę, bo jestem na 198 stronie. Podoba mi się. Natomiast więcej powiem, myślę, w jakichś update'ach, które będą a propos książek, które przeczytam, albo na moim Instagramie, więc wpadajcie. Ja tu zostawię nazwę mojego Instagrama, więc możecie wpadać. Często dodaję tam zdjęcia. Ze stories bywa różnie, ponieważ nie zawsze pamiętam, żeby je wrzucać. Natomiast będę się starać częściej to robić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie mojego podsumowania czytelniczego oraz za obejrzenie moich nowych książek. Przepraszam za psa. Dzięki za obejrzenie odcinka. Zapomniałam, co oglądacie. Dzięki za obejrzenie odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Zostawcie like, komentarz, subskrypcję i wpadajcie na Instagrama. Cześć!